Witajcie Crimson Circle, w naszym comiesięcznym spotkaniu. Witajcie Crimson Circle. Witajcie w naszym comiesięcznym spotkaniu tutaj w studiu połączeń Crimson Circle. Cóż za idealna nazwa, tak, wszyscy łączymy się, czy to kiedyś siedzicie tu w studio, czy może oglądacie, albo słuchacie, gdziekolwiek na świecie, możecie oglądać na naszej stronie internetowej, albo możecie słuchać tego na Blogtalk Radio, albo nawet słuchać na stronie Crimson Circle, jak tam chcecie, albo możecie po prostu podróżować przez etery i jakby się z nami połączyć. To wszystko jest możliwe. Jak widzicie, Jeff już się szykuje, by channelować. Nie jesteśmy pewni co, ale zakładamy, że to będzie Adamus Saint-Germain. Ale bez względu na to, co by to nie było, to jest piękny dzień, piękny czas. Zapraszam każdego z nas, byśmy wzięli głęboki oddech, jak Adamus zaprasza za każdym razem, byśmy wzięli ten głęboki oddech, który wprowadza świadomość i obecność, pozwala, aby oddech płynął przez ciało. Oddychajmy jako mistrzowie, jako ludzie. Weźcie ten głęboki oddech, honorując siebie. Każdy z nas, tutaj, tam, weźcie głęboki oddech. Zostańcie z tym oddechem i z każdym oddechem pozwólcie swoim zmysłom ekspandować, otworzyć się. Oddychajcie głęboko, pozwalając i czując. Weźcie ten głęboki oddech i muzyka będzie teraz. I gdy muzyka gra, zapraszam Was, byście wdychali tę muzykę, ekspandowali się do muzyki i zaproście Adamusa, by był tutaj z Tobą, z każdym z nas, oddychając, czując i pozwalając. Gdy muzyka zaczyna się, oddychajcie.
Jestem, kim jestem. Adamus Saint-Germain. Weźmy głęboki oddech razem, Shambra, gdy gromadzimy się raz jeszcze. Zgromadzenia, które mamy już od setek tysięcy lat, na wiele różnych sposobów, w wielu formach, w wielu miejscach. To nie jest tylko w tym życiu, że gromadzimy się dla naszych serc i dusz, ale trwa to już od wieków. Oto jesteśmy więc teraz, w najbardziej ważnym czasie ze wszystkich. Gdy gromadzimy się teraz tak na całym świecie, mamy te warsztaty tak zwane, czy seminaria, jeździmy po świecie, w całym świecie i coś unikalnego ma miejsce. Jeśli byliście na takim zgromadzeniu, prawdopodobnie wiecie, że tak często mówię do grupy, jaka jest wspólna energia, co sprowadziło tą szczególną grupę 50, 100, 200 osób razem, co jest tą wspólną energią na sali. I po wielu złych odpowiedziach ja daję poprawną, która może być czymkolwiek od tego, że grupa zebrała się tutaj, ponieważ znają się z przeszłości, byli razem w szkole misternej, może mają to rodzaj połączenia z tej samej szkoły misternej przez lata i lata w innym życiu i teraz zdecydowali połączyć się raz jeszcze. Myślę, że jadą na warsztat, oczywiście to jest fasada, dobra fasada, mówimy tam jakieś wykłady, mamy trochę zabawy, przesuwamy dużo energii, ale naprawdę chodzi o ponowne połączenie się, unię dusz z szkoły misternej. Innymi razami generalną energią grupy jest na przykład wątpienie w siebie. Wiecie, jest to ogłoszenie, wezwanie na warsztat, tutaj na Shaudzie, czy umieszczone w magazynie Shambry, czy potem umieszczone w sklepie internetowym. I słowo rozchodzi się i przyciąga dokładnie odpowiednie osoby, odpowiednią grupę. Grupę, która jest tak pełna zwątpienia w siebie, ludzie są tak blisko, ale mają tyle zwątpienia. I te grupy łączą się razem, ponieważ na przykład mogą być też ludzie zranieni, mogą mieć trudność w odpuszczeniu jakichś ran i to jest wtedy wspólna energia tej szczególnej grupy czy warsztatu. Także mówimy trochę o ranach tam na warsztacie. Ja stwarzam różne dystrakcje tutaj, ale to, co naprawdę robimy na tych zgromadzeniach, to uwalniamy te stare energie, albo przynajmniej uznajemy, że one tam są. Że są obecne te stare, zranione energie, stara energia ofiary, by uczestnicy mogli je zobaczyć i uwolnić. Nikt nie powiedział, jaka jest wspólna energia nas wszystkich, tych, którzy oglądają online dziś, czasami może w przyszłości. Jaka jest ta wspólna energia Shambry? Czy to po prostu się jakby zdarzyło, jakby przypadkiem? Ludzie się połączyli przez stronę i Crimson Circle? Chyba nie. Myślę, że nie, bo wspólną energią tutaj jest to, co nazywam atlantyckim marzeniem, które sięga daleko wstecz do świątyń Tiei na Atlantydzie. Było to marzenie, by być wcielonym oświeceniu, by być mistrzem, który jest też człowiekiem, że razem są te dwie części w tym wcielonym oświeceniu. To było marzenie wtedy, by boskość mogła wejść w ten wymiar i mogła żyć tu w pełni, żyć tym, co teraz nazywamy życiem Amią. To było atlantyckie marzenie i czy byliście w świątyniach Tien wtedy na Atlantydzie, czy weszliście w to marzenie wcielonego oświecenia w czasach Jeszuły, tak wielu z was również zebrało się razem. Czy być może weszliście w czasach szkół misternych, to bez znaczenia, ponieważ tym wspólnym elementem wciąż jest to marzenie, które sięga tak daleko jak Atlantyda. To nie jest interesujące teraz, że w waszych wiadomościach mówi się o tak wielu huraganach, dewastacji w tym obszarze właśnie. Kiedy się wczujecie, co naprawdę się dzieje, to jest to oczyszczenie bardzo starych atlantyckich energii, które uwalniają się w odpowiednim momencie. By się oczyścić teraz. I czasami to oczyszczenie jest tragiczne w sensie ludzkiego komfortu i często ludzkiego życia.
To nie jest w ogóle żaden błąd dla kogokolwiek tam, kto stracił życie w tych wydarzeniach. To, co naprawdę się dzieje, to głębokie oczyszczenie tych starych atlantyckich energii takiej ran i walk. I naprawdę ISIS wtedy by została zraniona po raz pierwszy. Dlatego widzicie ten kontynuujący się cykl oczyszczania tego obszaru, który trwa jakiś czas, skończy się, a potem znowu wróci, aż wszystko nie zostanie oczyszczone. Tak samo dzieje się też w was, aż wszystko się nie oczyści. Czasami wydaje się, że te rzeczy, które są w was, nie jesteście nawet ich świadomi, są tak wbudowane w was i wasze życie, wasze zachowanie. Także te burze muszą powracać raz po raz, oczyszczając was coraz bardziej. Za każdym razem, czasami z wielkim dyskomfortem, czasami z wieloma emocjami, nawet fizycznym bólem, ale choćby o to, by oczyścić, co nie jest wasze. Tą wspólną energią dla kogokolwiek, kto nazywa się szambra. Oczywiście nie ma tu nic do podpisania, żadnych przysięg, ale wspólna energia, która gromadzi wszystkich razem, to atlantyckie marzenie tego, by niebo i ziemia mogły się połączyć razem, ale nie gdzieś w innym wymiarze, ale tutaj. Dokładnie tutaj. To właśnie sprowadza wszystkich was razem. Dla was może to się wydawać oczywiste. Oczywiście, tak, po to tu jesteśmy w wecie. Jesteśmy dla naszej realizacji, oświecenia, by żyć teraz w tym ciele fizycznym. Ale weźcie głęboki oddech i wczujcie się w innych, którzy są na swojej duchowej ścieżce czy podróży, innych, którzy studiują sztuki mistyczne. Niekoniecznie jest tak samo dla nich. Dla niektórych tak, ale niekoniecznie dla wszystkich jest tak samo. Nie ma tego wewnętrznego pragnienia w wielu, by mieć wcielone oświecenie. Chcą oświecenia i potem nie wiedzą, co się ma wydarzyć po tym. Chyba gdzieś w ogóle, ale dla was chodzi o to, by tu zostać, by być tu i o tak. Odkryliście i kontynuujecie odkrywanie, jak trudnym może to być czasami. Wspólną energią nas wszystkich, was wszystkich jest to atlantyckie marzenie, moje także marzenie. Jest to jeden z powodów, dlaczego powróciłem, by pracować z każdym z was. Jesteśmy teraz w wigilii tego czasu. To nie jest gdzieś daleko stąd. Nie będziemy kontynuować tego walczenia wręcz, czy starania się przez życie. Jesteśmy u wigilii tego i czasami u wigilii czegokolwiek jest najtrudniej, jest najbardziej ekscytująco, jest najwięcej lęków i zwątpienia, kiedy rzeczy się mają wydarzyć właśnie. Tuż przed waszymi urodzinami, można powiedzieć, tuż przed tym, jak się macie pobrać, tuż przed tym, jak macie być wcielonym oświeceniem. Wszystko zaczyna się trząść, wszystko zaczyna być takie chwiejne, jak to ktoś mi powiedział wiele lat temu. Nic nie wydaje się już odpowiednie i właściwie wszystko wydaje się bez równowagi i naprawdę to wtedy te stare problemy wychodzą na powierzchnię. I sobie myślicie, czemu wciąż walczę, czemu wciąż te stare problemy wyłażą? Czemu wciąż jestem tak blisko oświecenia, jak mi się mówi, a jednak czuję czasami, jakby to było 10 000 mil stąd. Dlaczego? I przy okazji, zostanie w ciele, podczas gdy przechodzicie przez swoją realizację, jest trudne na wiele sposobów, jest piękne, absolutnie piękne, gdy już się przez to przejdzie. Ale pozostanie w tym ciele, przechodząc przez ten cały proces, jest najbardziej wyzywającym i niektórzy naprawdę są już tak blisko swojej realizacji i odchodzą. Jest 157 szambra, którzy odeszli na drugą stronę, na moją stronę, podczas gdy ja jestem tutaj od roku 2009, gdy zacząłem pracować z szambrą. 157 osób, które były tak blisko, albo już były tak zmęczone, że po prostu uwolniły się stąd. I to była jedna z najłatwiejszych rzeczy dla nich do zrobienia, tak wielka radość, tak wielki honor, szacunek, żadnego żalu, żadnego życzenia sobie, że mogę to zrobić inaczej, ale czasami to jest tak uwodzicielskie, kiedy się jest tak już bliziutko, by odejść. Bo po co pozostawać? Naprawdę, po co być tutaj? Tak byście mogli znosić codzienne wiadomości? Po co macie tu być? Po to, byście mieli kolejny posiłek? Po co macie zostać, żebyście mogli brać seks? Też nawet wiele przez was nie miało tego przez długi czas, więc czemu pozostawać? Mówię za siebie. Po co macie tu być? No po co? Gdy energie Ziemi są ciężkie, naprawdę trudne.
Ludzie generalnie mają przed sobą wiele żyć, więc czemu macie tu zostać? Wiecie, że ich nie ocalicie, wiecie, że nie ocalicie świata, więc po co macie tu być? Cóż, może tylko właśnie, że po to, że ponieważ, bo jesteście tak blisko, macie atlantyckie marzenie i chcecie je po prostu doświadczyć w pełni, może tylko zobaczyć, jak to jest żyć zmysłowym życiem. Naprawdę zmysłowym życiem, które naprawdę nie było uczynione w ludzkiej formie. Chcecie zobaczyć, jak to by było. I tylko ponieważ czas już na życie amio, życie w amio, które jest, gdy jesteście człowiekiem i mistrzem naraz, to jest stan stan i. Nie ma już walk, nie ma już bitek, nie ma już pracowania nad rzeczami. Po prostu możecie pozwolić temu przyjść do was, dostatkowi, związkom, energii, wszystkiemu innemu. I to jest marzenie, to właśnie nazwę marzeniem szambry. Marzenie, że nie musicie pracować tak ciężko nad niczym, walczyć z wszystkim. Po prostu wszystko płynie. Wszystko jest dla was w odpowiednim momencie, także nie musicie walczyć w swoim umyśle więcej. Koniec tych bitew, co się skończyło. Nie macie już z czymkolwiek walczyć, gdy jesteście naprawdę transcendentni między innymi ludźmi. Możecie być z nimi, jednakże naprawdę operujecie na odmiennym poziomie, nie jesteście już w umyśle. Och tak, umysł. Powiemy o umyśle w wielkich szczegółach w Pronos 2018. Będzie to koniec umysłu, jest to ostatnia era umysłu, ale większość ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy. Co się więc stanie z ludzkim umysłem? To skonfunduje, to straumatyzuje ludzi. Ludzki umysł był tym, czym jest od czasów połowy Atlantydy. Został już tak przyjęty, że jest taki, że takie zostanie, ale umysł oczywiście przechodzi przez olbrzymią ewolucję teraz. I większość ludzi naprawdę nie jest przygotowana, by sobie z tym poradzić. Także mamy tytuł Pronosa 2018. Będzie to Pronos 2018, ostatnia era umysłu. Jesteśmy poza tym teraz. Wy już zanurzacie w swoje wiedzenie, intuicję, otwieracie swoje serca. Umysł zrelaksował się wystarczająco dla was wszystkich, każdego z was. Tak się wystarczająco zrelaksował teraz, że nie będzie już tak, no wciąż może będzie was trochę ciągnął, czasami będzie was uwodził, by zostać w nim, ale zaadaptuje się i jakby dostroi, już to robi, dlatego czasami czuje się trochę szaleni niektóre dni. Ale to jest marzenie szambry, amio. Nie tylko by być w ciele fizycznym. To właściwie nie jest waszym marzeniem, które czasami wolelibyście nie być tutaj w tym ciele i ze sobą targać, ale marzeniem jest to, by po prostu być w łatwości i łasce życia, energii, które wam służą. Nie wy służycie energią, nie energię, kryzysy energetyczne, że macie niską energię w jakikolwiek sposób, by naprawdę w końcu mieć energię, która wam służy w pełni. To jest marzenie szambry, życie amio. To niesamowite i nawet zaskakująco, gdy nagle po prostu wszystko się pojawia. Człowiek oczywiście ma interakcję w tym, to nie jest tak, że sobie siedzicie na ławce w parku cały dzień i czekacie. Może to oznaczać odpowiedzenie na kilku e-maili, czy pojechanie na jakąś wycieczkę i tak dalej, ale ta stara walka, to stare chodzenie na kolanach, gdzie po prostu jesteście na kolanach, pracujecie ciężko i wyczerpujecie siebie, to odchodzi z waszego życia i musi odejść. I przy okazji samo odejdzie razem z umysłem, ponieważ to umysł te wszystkie rzeczy umieszcza w was, ale to odejdzie i nagle to marzenie szambry spełni się. I to jest trochę przerażające w pewnym sensie, ponieważ jesteście przyzwyczajeni do tego, że musicie myśleć o rzeczach, musicie pracować nad nimi i wciąż będziecie chcieli powtarzać te wzorce, będziecie chcieli, by było troszkę łatwiej, troszkę łatwiejsze myślenie i walczenie, ale to odejdzie w pełni, kompletnie. I to będzie dziwne uczucie,
dziwnie mówiąc, będziemy się czuć dziwnie z tym. Chodzi o to, by pozwolić energią, aby służyły wam w końcu. I największym wyzwaniem dla każdego z was jest to, że teraz chodzi o was w tym, tylko o was. W momencie, gdy próbujecie wciągnąć w to swoje plemię, rodzinę, przyjaciół, ludzkość, kogokolwiek innego, nagle to już nie dotyczy was, tylko macie te ich rzeczy na sobie. Nagle musicie pracować nad swoimi już teraz, ale ich rzeczami i nagle to was spowalnia, a nawet może sprawia, że utykacie ten cały proces w tym procesie amio, tego życia amio, w którym wszystko przychodzi do was. Będziecie czuć się dziwnie, gdy po prostu wszystko będzie przychodzić do was, ale nie do być może waszego partnera, czy partnerki, czy dzieci, czy najlepszych przyjaciół, czy ludzi wokół was. Będziecie chcieli podzielić się wszystkim z nimi i odkryjecie, że to nie działa, ponieważ oni tego nie chcą, nie są gotowi na to i to nie służy im. W ogóle to będzie jedno z wyzwań. O tak, marzenie szambry, amio jest tutaj, on po prostu jest. Brzmi jakby trochę z dala, ale jest dla was, mówię wam. Nie dla waszych dzieci czy partnerów, kogokolwiek innego. Jeśli oni by tego chcieli, mogą pozwolić na to również w swoim życiu. Muszą zrobić to sami dla siebie. I to będzie jedna z najdziwniejszych rzeczy w tym życiu amio. Będziecie czuć być może się trochę samolubni czasami, to wtedy będziecie mieć głęboki oddech i to odpuścić i będę tuż przy waszych drzwiach. Będę asystował wam, byście mogli to odpuścić. Będzie tak wiele w was. Cóż, dojdziemy do tego za chwilę. Także jesteście w wigilii tego wszystkiego. I nie chodzi o to, że to jest jakaś marchewka przed koniem tutaj teraz. Jesteście już w tym miejscu, tej energii, jak powiedziałem wcześniej. Istnieje momentum, które nie pozwoli wam nawet wrócić stąd. Pozwoli wam czuć się źle przez jakiś czas i byście się czuli, że chodzicie w kółko, ale pozwoli wam naprawdę się cofnąć. Jest momentum, które ma was znieść do tego oświecenia w pełni. Dlatego nazywamy to serią Skrzydeł, ponieważ one poniosą was do naszego oświecenia, do tego marzenia atlantyckiego, marzenia szambry, tego wiedzenia, które macie w swoim sercu. Dokładnie to was zaniesie tam. Czasami, wiecie, kopać krzyż po drodze, ale... Mówicie więc, Adamus, kiedy, ale kiedy to się stanie? Pracuję nad tym. Pozwalam na to. Czekam cierpliwie. Żadne z tych rzeczy nie jest prawdziwe oczywiście. Nie czekacie cierpliwie. Naprawdę nie pozwalacie, ponieważ wciąż jest tak wiele złego zrozumienia pozwalania w was. Myślicie, że pozwalacie światu, by wchodził po was. To nie jest pozwalanie. Pozwalanie dotyczy tylko was. Was samych. Boskości, mistrza, jakkolwiek chcecie nazwać. Chodzi tylko o te dwa elementy. Ty, człowiek, pozwala na mistrza, by się połączyły razem te dwa elementy. Widzicie ten mały diagram? Nie ma tutaj waszych braci, sióstr, matki, ojca, ludzi w pracy, kogokolwiek innego. Nie pozwalacie im wszystkim, całemu światu. To dla całego świata. To znaczy, idźcie w swoją stronę. Nie chodzi o pozwalanie na cokolwiek innego, tylko was i waszą boskość, i mistrz. Ty w waszej jamie jest nic więcej. Nie pozwalacie światu, by był lepszym miejscem. Nie. Szambra, mówimy to wciąż i wciąż. Czasami sobie myślę, Szambra, czy naprawdę mnie słuchacie, czujecie, pozwalacie? Bo to dotyczy tylko was. Pozwalanie dotyczy was i waszego jam jest i tyle, nic więcej, żadnych duchowych przewodników, Adamusa, nikogo innego. Nie pozwalajcie nawet na mnie, ponieważ przyjdę i będę was straszył. Pozwalanie dotyczy na siebie. Nie pracujecie nad tym, ale widzę, jak próbujecie pracować nad tym. Cała ta praca została skończona tutaj. Nie, tu, dokładnie. Och, cierpliwość, w ogóle nie jesteście cierpliwi. Mówicie więc kiedy to się stanie? To pozwalam, pracuję ciężko, jestem cierpliwy, nic z tego nie sprawdzam oczywiście, ale kiedy to się stanie, pytacie? Co mnie powstrzymuje? Co robię źle, pytacie? I by pomóc odpowiedzieć na to pytanie, chcę coś przeczytać. Chcę coś przeczytać, co John Kuderka dał Koldrze dla mnie, abym wam przeczytał. Brzmi trochę dziwnie, ale kiedy Koldre spytał pana Kuderkę, czy macie channel'ować na Shoudzie, żebym powiedział, przecież nikt mnie nie będzie channelował.
Więc Calder spisał taki list i prosiłbym, ja go przeczytał podczas Shoudu, więc weźmy głęboki oddech. Gdy czujemy obecność Johna tutaj, jego całą istotę właściwie na tej sali, i muszę się na chwilę zatrzymać i wyjaśnić, że John jakby poszerzył swoją służbę na ziemi. Oryginalnie miał odejść 3,5 lata temu, kiedy dał sobie sprawę, że Crimson Circle będzie budował studio, postanowił pozostać dłużej, być częścią budowania tego tutaj. Jego służba skończyła się, był gotowy przejść na drugą stronę, miał duży projekt przed sobą tutaj i zdołał jednak pozostać. Jego przejście ostatnio nastąpiło i zawsze będzie częścią Chambry, zawsze będzie częścią tego studia. Nie odszedł naprawdę, jest chyba bardziej świadomy teraz każdego z was niż kiedykolwiek wcześniej. I dosłownie pracuje teraz, wiecie, John pracuje nad nową technologią, znaczy go, nie, ona może nie dotyczy jakichś tam obwodów elektryczności i kabli, ale jest to technologia połączenia się, bycia połączonym poprzez wymiary. Widzicie, macie te raz na jakiś czas migawki innych wymiarów, ale potem one jakby znikają, więc drogi John pracuje nad technologią dla Chambry, by po prostu mogli być połączeni wciąż w tych innych wymiarach. Więc od Johna. Największa choroba. Największa choroba to nie jest rak czy atak serca. To są imbalanse ciała. Największa choroba to nie depresja, czy niepokój, czy schizofrenia. To są reakcje umysłu. Największą chorobą jest pozostanie w uśpieniu. Mimo że wiesz, że czas się obudzić. Powtórzę to. Największą chorobą jest pozostanie w uśpieniu, nawet gdy wiesz, że czas się obudzić. Pozostanie w uśpieniu sprawia, że twoje serce i dusza rwą się. Jesteś nieprawdziwy sam ze sobą. W obliczu największej prawdy tego, że jesteś wolny. Pozostanie w uśpieniu jest życiem w ograniczonym stanie bycia. I to będzie nawiedzać cię bardziej niż jakakolwiek inna choroba ciała czy umysłu. Powtórzę to raz jeszcze. Pozostanie w uśpieniu jest życiem w ograniczonym stanie bycia. I to będzie cię nawiedzać bardziej niż jakakolwiek inna choroba ciała czy umysłu. Zamiast walczyć z rakiem, depresją, wejdź głęboko w swoje serce. Poczuj, co jest twoje i zostaw wszystko inne za sobą. I proszę, pozwólcie, że powtórzę to. Czuj, co jest twoje. Gdy wchodzisz głęboko w swoje serce i pozostaw wszystko inne za sobą. Nie trzyma się starych wspomnień, czy nie martw o przyszłość. Ponieważ są to choroby, które będą odbierać ci życie. Największą chorobą jednak ze wszystkich dla Chambry, tą, która utrzymuje cię przed twoim sercem, jest pozostanie w uśpieniu. John miał kilka niesamowitych doświadczeń i bitew z rakiem, ale właściwie nawet nie była walka. To było pozwalanie na, moglibyście rzec, to, co było w jego prawdziwym sercu, pozwalanie na to, co było tam naprawdę. I nie, żaden człowiek nigdy nie chce mieć konfrontacji z chorobą ciała czy umysłu, oczywiście, ale to nie on walczył z rakiem, ale pozwalał na siebie. I w swoich ostatnich dniach, szczególnie miesiącach, zdał sobie sprawę, że trzymał się wielu rzeczy, wielu starych rzeczy, które już mu nie służyły, a jednak się ich trzymał. To była największa choroba, nie rak w ogóle. Nie walczył z rakiem swoim mieczykiem, ale z tym, że nie pozwolił sobie obudzić się, nie pozwolić. Ma wszystkie narzędzia, wszystko, czego potrzebujecie, wszystko, czego John potrzebował, wszystko tu jest i było. Gdy dokonał swojego przejścia na drugą stronę, to było radosne, został powitany przez tysiące i tysiące dosłownie, którzy stanęli dla niego na hali honoru, anioły Chambra, wyśnieni mistrzowie. Cóż za chwilę radości to była, wielkiej radości. I na krótko po tym przekazał ten przekaz. By powiedzieć, że choroba wcale nie była rakiem,
w ogóle. Chorobą naprawdę było to, że się nie przebudził, gdy wiedział lepiej. Kiedy się wie lepiej. To jest inaczej dla tych, którzy nie mają wiedzenia na temat oświecenia, którzy nigdy nie zostali dotknięci przez ducha, przez Teo, którzy nigdy nie poczuli tego ja jest wewnątrz siebie, którzy nigdy nie doświadczyli tego ja istnieje. Dla nich jest inaczej. Ale dla was, którzy mieliście te doświadczenia, czuliście tę obecność wewnątrz siebie, dla tych z was, którzy wyszli poza umysł i mieli doświadczenia ducha w swoim codziennym życiu, dla was największą chorobą staje się nie przebudzenie się, gdy wiecie, że jest inaczej. Wiecie lepiej, a jeden macie ten strach. Kiedy powstrzymujecie się, czekacie, aż ktoś może zrobić to pierwszy, albo te rzeczy, których nie chcecie puścić, was trzymają. Rzeczy, które nie są już dla was. Rzeczy, które trzymacie, ponieważ w jakiś sposób tworzą waszą tożsamość, dają wam rodzaj worka treningowego w życiu, coś, na co możecie zrzucić winę, poboksować, daje wam to te powtarzające się cykle do walczenia z czymś bez dochodzenia gdziekolwiek. Jest pewien poziom komfortu w tym i wiem, że wielu szambach kontynuują robienie tego. Mówią, że jeśli coś jest w waszym życiu, to jakoś musi wam wciąż służyć, ponieważ inaczej nie byłoby tego tam. Coś, czy to alkoholizm, czy depresja, czy uczucie bycia bez równowagi, czy problemy z dostatkiem, czy związkami. Jeśli to jest w twoim życiu, to w jakiś sposób musisz przyjmować coś z tego. Nie jakąś lekcję. Nie, ponieważ nie ma żadnych lekcji. Ale musisz naprawdę przyjmować coś, jakiś komfort z tego, tożsamość, albo rodzaj samonarzuconego cierpienia, bólu. Także, drodzy przyjaciele, największą chorobą jest właściwie kontynuowanie udawania, że nie jesteście przebudzeni, że nie jesteście mistrzem, gdy naprawdę macie wszystko dla tego, czego potrzebujecie, więc o co chodzi? Co naprawdę powstrzymuje was? Czego wy się trzymacie? Trzymasz się swojego wojowniczego ja. Trzymasz się tych starych bitew sprzed żyć temu, swojej prawości. Trzymasz się że rzeczy powinny być w jakiś określony sposób, ale to nie jest twoje. To nie są twoje walki. Nawet jeśli pochodzą z przeszłego życia, to już nie jest tobą. To nie jest twoje. Odpuść to. Te stare walki nie są twoje. Pozwól im odejść, moja droga. Są rzeczy, które są tak głęboko wewnątrz was. Czasami nawet ich nie zauważacie, ale one nie są już wasze. Jesteście już w tym punkcie. U wigilii swojego oświecenia i po prostu czas odpuścić te rzeczy. Nie są wasze. David, twoja kompasja dla innych, twoje dbanie o innych jest takim błogosławieństwem, tak. Jednakże te rzeczy nie są już twoje. Stworzyły tożsamość dla ciebie, że jesteś dobrym Davidem. Sprawiły, że czujesz coś tutaj, ale to już nie są twoje rzeczy. Nie znaczy, że masz teraz krzywdzić innych ludzi, że będziesz teraz bez serca dla innych. Tylko znaczy, że nie będziesz już nosił problemów innych na twoich barkach. One nie są twoje, David. Weź głęboki oddech i odpuść je. Trudne, ciężkie. Trudno jest odpuścić te rzeczy. I to pomogło stworzyć stworzyć ciebie takim, jakim jesteś, ale to już nie jest twoje. To nie jesteś ty, będziesz słyszał, jak ci to mówię. Wciąż i wciąż i wciąż i będziesz opierał się mnie. Vincent, Carolyn, te rzeczy, które dotknęły waszych ciał fizycznych, nie są wasze. Wzięliście je na siebie, lekarze powiedzieli, że są wasze, może się wydawać się na rentgenach, że kiedy czujecie te swoje bóle w ciele, że nie są wasze, ale nie są. Nosicie zbyt wiele na sobie z innych ludzi, dla innych ludzi i właściwie też dla siebie nawzajem. To piękne, kiedy dwoje może kochać siebie tak bardzo i nosić się ciężary nawzajem, ale te choroby waszych ciał nie są wasze. Nie mogę ich wam zabrać. Nie uleczyłbym was, gdybym nawet mógł, ale mogę tylko wam powiedzieć, żebyście je odpuścili.
te rzeczy w waszym ciele, które pochodzą sprzed żyć, noszenia zbyt wiele, walczenia zbyt wiele o ilościami problemów, które nie są wasze. Odpuśćcie je. Weźcie głęboki oddech. To nie jest twoje, więc, Karolin, to nie jest wasze. Trudno czasami to zrobić, ponieważ czujecie się tak blisko i połączeni z tymi rzeczami w waszym życiu. Czujecie się tak bardzo częścią nich, że muszą być wasze, mówicie, i kontynuujecie swoje walki, walczenie z tymi rzeczami, ale nie są one wasze. Tomasz powiedział to już dawno temu, tylko to jest twoje, co wybierasz i tyle. Ma to gdzieś to dostatek chodzi, czy przeszłe życia, jakieś problemy z nimi, cokolwiek by to nie było, to nie jest twoje. Patrzę na was i widzę taką dobroć w każdym z was. Dobroć, którą chciałbym, abyście mogli sami zobaczyć w sobie, ale nosicie zbyt dużo w sobie. Wasze serce pokryło się smarem, brudem i smołą, bo nosicie zbyt dużo rzeczy, które nie są wasze i nie możecie już wziąć ich do wcielonego oświecenia, abyście kontynuować, pracować nad swoim oświeceniem. Ale ta smoła, ten brud powstrzymuje was, a to nie jest wasze. Powiem wam to, będę mówił wciąż i wciąż, aż będziecie mieć dość słyszenia tego, aż w końcu nie odpuścicie. Ten głęboki ból w twoim sercu, moja droga, ten głęboki ból, który tam nosisz, nie jest twój. Nosiłaś go ze sobą przez długi czas. Tą ranę ISIS. Twoje osobiste doświadczenia, które wychodzą daleko, daleko wstecz, teraz w Atlantydy. To głęboki ból, który czułaś przez całe swoje życie, nie jest twój. Stworzyłaś sobie tożsamość wokół tego. Stworzyłaś destrukcję i traumy wokół tego, ale to nie jest już twoje. Naprawdę nie jest. To było doświadczenie, ale nie jest już twoje. Proszę, weź głęboki oddech i odpuść to. To nie jest twoje. Są to rzeczy, które powiecie, kiedy, Adamus, kiedy to się wydarzy? Ale to są te rzeczy, które powstrzymują was. I powiem wam od razu, że oświecenie jest naturalne. Ono wydarzy się, naprawdę. Wydarzy się w tym życiu. W tym życiu. I czasami się zastanawiacie, czemu to trwa tak długo, czemu tak wiele macie w tym przeboju. Podtrzymacie się rzeczy, które nie są wasze. Każdego dnia, każdej chwili, która mija od teraz, przyjrzyjcie się, czy to jest twoje. Czy to jest wasze? Możecie czasami usprawiedliwiać, tak, skrzywdziłem osobę kiedyś, zrobiłem coś, co nie jest prawdziwe, czy cokolwiek innego. Powiecie, oczywiście w takim razie to jest moje, ale zatrzymajcie się, ja was zatrzymam, powiem, to nie jest twoje. Nie noś tego już ze sobą, nie trzymaj tego w sobie, nie bądź już tak uwiedziony przez to, to nie jest twoje. I będziecie czuć się nadzy czasami, bardzo nadzy. Ponieważ będziecie jakby zrzucać skórę, starą tożsamość tego, kim byliście, to definiowało was, motywowało was, spowodowało, że dokonaliście takich, a nie innych wyborów, nagle będziecie czuć się bardzo nadzy, bardzo wrażliwi. Kim jestem, powiecie? Co tu w ogóle robię? Czemu w ogóle ma to zostać? I to jest czas, by powrócić do swojego ja istnieję. Jestem, kim jestem. Te rzeczy nie są wasze. Szalone myśli w waszej głowie nawet. Problemy w waszym ciele. Problemy z dostatkiem. Bóle, bolączki nie należą do was. Czy możecie po prostu tą tablicę wytrzeć i powiedzieć, to już nie jest moje? Czy możecie to zrobić? Oczywiście, że tak. Część z was chce się tego trzymać. Powiecie, ale muszę się tego chociaż trochę trzymać, by pamiętać, że by nie być złą osobą. Dlatego mówię wam, te rzeczy naprawdę nie są twoje. Co jest twoje? Tylko to, co wybierasz. Nie jesteś swoimi przyszłymi życiami. W ogóle nie jesteś nimi. One, mówimy o nich, jak są jak kuzyni duszy, można powiedzieć. Możecie poczuć je, ale nie są wami
Wy nie jesteście nimi. Nie musicie cierpieć za rzeczy, które one zrobiły. Nie są wasze. Te nadużycia, wykorzystywanie, które wzięliście na siebie od innych, a potem wzięliście je tak głęboko do wewnątrz siebie, że czujecie, jakbyście to wy zrobili coś źle, że zasłużyliście na to. To nie jest wasze. Nie już nic w ogóle. Weźcie głęboki oddech i pozwólcie temu odejść. Nie musicie tego wypychać, walczyć z tymi rzeczami. Po prostu odpuszczacie to i tyle. I tyle. Te rzeczy nie należą do was. Może tutaj spojrzeć na wspaniałą pracę, którą trzeba teraz została zrobiona. Twoja córka na przykład, moja droga, mój drogi, twoja córka, twoje serce boli cię, myślisz sobie, co się dzieje. I jak bardzo ją kochasz, to nie jest twoje. Jak bardzo zastanawiasz się, czy zrobić odpowiednią rzecz, czy być dobrym ojcem, to nie jest twoje. Co się stało, to doświadczenie odmieniające życie, które zostało wpisane w jej duszę i tak by się wydarzyło. Coś, co miało wprowadzić ją w jej wewnętrzną wizję, w jej ludzkość, człowieczeństwo. Coś, co miało sprowadzić ją z powrotem do głębokich poziomów jej samej. I to już było znanym, już było częścią tego, co wybrała dla siebie w tym życiu. Miej kompasję, miej miłość, dbaj o nią i pokaż jej swoje człowieczeństwo, człowieczeństwo, które nosisz w swojej istocie, ale to nie jest twój problem. Trudno jest powiedzieć to ojcu tak, którego córka miała wypadek, ale nie mówię to bez serca, ale proszę, po prostu nie bierz tego w swoją istotę. Bądź tam dla niej silny, bądź tam dla niej w swojej mądrości, ale pamiętaj, to nie jest twoje. I będzie to rok trudności w jej życiu, aż sobie nie zda sprawy, dlaczego naprawdę tu jest. Te rzeczy nie są wasze, wasze rodziny. Mówiliśmy o tym wiele w uwalnianiu się od przodków. To nie jest waszym, by ratować wasze rodziny. Generacja po generacji po generacji. Rodzinnego braku poczucia wartości na przykład, poczucia bycia kimś, poczucia ubóstwa, tego, że coś są winni Bogu, duchowi, generacje grzeszników. Tak, rodzina mówi, ale to nie jest twoje, ale ty wciąż trzymasz ich sobie, wciąż walczysz z tej bitwy. Odpuść to. Co to znaczy? Masz z nimi nie zobaczyć, swoją rodziną? Masz negować ich istnienie? Niekoniecznie. To oznacza, że po prostu odpuszczasz te rzeczy z wewnątrz siebie, uwalniasz siebie. Dla największą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swoich przodków, dla swoich nadżywych członków rodziny teraz, jest, by uwolnić ich i siebie. To nie jest twoje już. Po prostu trzymasz ich w sobie, kontynuujesz walczenie, kontynuujesz śnienie o nich, a oni są już twoi. Twoje problemy z władzami sięgają żyć temu. Zostałeś niesprawiedliwie osądzony przez rządzących, przez tych władzy, przez tych, którzy trzymali cię w zamknięciu, kontrolowali twoje życie. To było przeszłe życie. To już nie jest twoje teraz. Te rzeczy nie należą do ciebie. Kontynuujesz trzymanie ich, tego całego wejścia do świecenia, przez to będziesz miał trudne, będziesz miał ból i to może sprowadzić rzeczy jak rak, albo jakiś rodzaj psychozy nawet. Te rzeczy bowiem nie są twoje, są z przeszłego życia, a ty jesteś swoim ja jestem w tym życiu, także pozwól tomu wszystkiemu odejść. To samo tobie, odnośnie rodziny, to powiedziałem jej. Tu się też... Te rzeczy nie są już wasze. I to wydaje się oczywiste, wydaje się tak przejrzyste, że to nie jest wasze. A jednak trzymacie się tych rzeczy. Czasami nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, co tam jest. Czasami jesteście tak głęboko w te niektóre rzeczy wkręceni, w te stare zachowania z żyć temu, te postawy rodzinne,
że czasami po prostu nawet nie wiecie, że to jest obecne w was. Każde zmartwienie, jakie macie, moja droga, wiedziałaś, że do ciebie przyjdę. O, tak, ona to czuła. Każde zmartwienie, jakie miałaś, wszystko to nie jest twoje. A jednak trzymasz się tego. To tak, jakbyś miała stary sweter, który po prostu wciąż łatasz, celujesz i trzymasz się tego i nie jest twój. Czemu się go trzymasz? Czy to strach przed odpuszczeniem? Strach tego, że odpuścisz swoje druty, swoją włóczkę i wszystko, co robiłaś, wszystko, co tworzyło twoją tożsamość, wszystkie to martwienie się bez w ogóle konieczności, by się martwić. John by teraz naprawdę cię skrzyczał. Jedyna choroba to jest nieprzebudzenie się, gdy masz wszystkie narzędzia, gdy wszystko, czego potrzebujesz, jest tutaj i musisz tylko pozwolić, ale ty wciąż dziergasz ten stary sweter w martwieniu i to nie jest twoje. Cholera! Słabość, ta słabość ludzkiego ja, ta podatność ludzkiego ja nie jest twoja. Wiem, może tego doświadczyłeś trochę już, ale to już nie jest twoje. Ta wewnętrzna słabość, ta podatność, która sprawiła, że poszedłeś w drugą stronę, stałeś się fajnym, zabawnym facetem, który tworzy dystrakcję, ale też facetem, który naprawdę czuł, że ma słabość, sobie coś nie tak. To nie jest już twoje. Ta słabość właściwie nigdy nie była słabością tak naprawdę, ale ty trzymałaś się tej percepcji i zakopałeś się głęboko z tobą, tak by nikt nie mógł tego zobaczyć. Ale ja wiem, że tam jest. Nie jest twoje. Te rzeczy nie są wasze. Te walki, te problemy, dzieci, współmałżonkowie, żony, pracowanie ciężko, walczenie. Czy to nie jest zabawne? Mamy tutaj dwóch wojowników, jeden przed drugim sobie siedzi. Nie ma już nic do walczenia nic. Nie jest to już wasze. Także każda myśl w waszym umyśle, która dotyczy bycia czymś mniej niż, czymś gorszym, jakaś myśl, że musicie pracować nad czymś ciężko i walczyć, że jest coś nie tak z wami, to nie jest już wasze. Powiedziałem to, mówiłem przez lata właściwie wam już. 93% tego, co dzieje się w waszym umyśle, nie jest wasze i powiedziałem, że kolejne 5% czy 6% po prostu gówno, które zdecydowaliście, że będziecie trzymać, nie wiem skąd to wzięliście, ale to nie jest wasze. Także teraz jakkolwiek prosto to wszystko brzmi, wciąż będziecie się z tym miotać. Także chciałbym, byście naprawdę to obserwowali teraz. Wasze myśli, wasze uczucia, co dzieje się w waszym życiu, co przyciągacie do swojego życia. Czy to rzeczy są trudne, czy łatwe? Czy to jest wiele konfrontacji, konfliktów? Za każdym razem, gdy to się przejawi, chciałbym, byście wzięli głęboki oddech i zapytali, czy to jest moje, czy nie. Za każdym razem, gdy coś się pojawi, chciałbym, byście przyjrzeli temu, czy wciąż robicie to, że co mi chce powiedzieć duch, jaka lekcja jest w tym dla mnie. Czy powinienem ocalić świat teraz, ocalić moją rodzinę, czy cokolwiek innego? Te rzeczy nie są wasze. Nawet pójdę daleko tak, że powiem, że jesteście samolubni w najgorszy możliwy sposób tego słowa, poprzez trzymanie się tych starych rzeczy. Poprzez trzymanie się tych starych psychologicznych problemów, braku dostatku, chorób w waszym ciele, myśli, że jesteście słabi, czy jakoś z wami nie tak jest. Właściwie to jest bycie samolubnym. Powiem wam, dbajcie o siebie, tak, oczywiście, ale gdy dojdziecie do punktu, że zanurzacie się w starych, powtarzających się myślach, zanurzacie się w tych rzeczach, które naprawdę nie są już wasze, to wtedy powiem wam, jesteście samolubni, ponieważ negujecie mistrza przed wejściem do domu. Negujecie także, zabraniacie naprawdę ewolucji waszej przeszłości i przyszłości waszych żyć. To jest samolubstwo. Największą chorobą ze wszystkich jest to, że nie pozwalacie sobie przebudzić się, gdy mieliście już na tego migawki, przebłyski, macie wszystkie narzędzia i wszystko. Weźmy głęboki oddech z tym, ponieważ to wszystko nie jest moje.
Chciałbym, byście to poczuli w waszej istocie, gdy te rzeczy pojawiają się, gdy siebie przekręcacie, utrzymujecie przed oświeceniem, męczycie wręcz. To nie jest moje, powiedzcie sobie. I robiąc to, pomoże wam to zdać sobie sprawę, co jest wasze. Weźmy to do Mirab, moi przyjaciele. Tak wiele rzeczy nosicie, które nie są wasze. I to sprawiło, że jesteście przykryci rodzajem śmieci różnych. Próbujecie wciąż nie nosić ze sobą, wnieście do swojego nadprzyrodzonego świecenia, a tam nie ma dla nich miejsca. Nie ma miejsca dla rodzinnych problemów, dostatków, problemów z dostatkiem lub ocalenia ludzkości, czucia się winnym za to, że nie jesteście w stanie ocalić ludzkości. Weźmy głęboki oddech. Te rzeczy naprawdę nie są wasze, więc co jest? Co jest wasze? By móc zrozumieć to, wejdźmy w swoje serce. Nie umysł, ale serce. Widzicie, jesteście tak przyzwyczajeni do ewaluowania siebie z punktu perspektywy umysłu. Dobry, zły, niewłaściwy, właściwy. A wejdźmy więc w serce i przyjrzyjmy się temu, co tam jest. Na jednym z naszych ostatnich pięknych zgromadzeń pytałem, co jest waszą dobrocią. I pomyślelibyście, że to jest trochę tak, jakbym wyłączył czas i przestrzeń, zatrzymał wszystko. Dobroć. Czym jest twoja dobroć? Spytałem. I tam ci ludzie mieli ciężki czas z znalezieniem tego w sobie. Przyjrzyjmy się teraz więc temu, co jest waszą dobrocią. Wejdźmy w serce. Coś, co nie pozwalacie sobie zrobić. Wejść w własne serce. To, co ja widzę, to, że wasze serce pokazuje dobrą osobę, bardzo dobrą osobę. Osobę, która dbała o innych tak bardzo, przez tak długi czas. Osoba, która próbowała dawać komfort, uleczyć innych, dbać o innych. Osobę, która dawała siebie, własną energię innym. O tak, w tym jest dobroć, w rzeczy samej. Ale robiąc to, także wzięliście na siebie ich rzeczy. Wzięliście na siebie rzeczy, które nie należą do was. Wzięliście na siebie ich trudności, kłopoty, fizyczne problemy. Weźcie porządny, głęboki oddech i wczujcie się w tą dobroć. Istotę, która przybyła tu w bardzo wczesnym fazie formowania się tej planety, by wprowadzić życie na tą planetę, aby uczynić ją miejscem mądrości i miłości. I tym jest wasza dobroć. Dbanie tak bardzo o tą planetę. Więc to się teraz pokazuje w waszej miłości do natury i zwierząt. Tym jest wasza dobroć. Tak wiele dobroci, że wzięliście na siebie problemy całego świata, także możecie niemal
Nie możecie znieść patrzenia na wiadomości, ponieważ tak głęboko w was wchodzą na tak głębokich poziomach. A potem pojawia się poczucie winy i ból, że nie możecie tego zmienić. Nie zrobiliście nic, by zmienić świat. Więc teraz wchodząc w swoje serce, zdajcie sobie sprawę, że przybyliście tutaj z bardzo ważnego powodu. Powodu, który zmieni świat. Nie, by zmienić świat, tu przybyliście, ale to, co zrobiliście, to po co tu przybyliście, zmieni świat. Macie tak wiele dobroci, że chcecie, aby ludzie wszędzie byli szczęśliwi. Tak wiele dobroci, że chcecie, aby każdy miał dostatek. Taką dobroć, że życzycie innym wszystkiego, co najlepsze. Ale robiąc to, bierzecie na siebie tak wiele ich problemów, które nie są wasze. No tak, być może możecie honorować siebie, tego, że wzięliście te wszystkie rzeczy na siebie, które nie są wasze, ale gdy spytacie mnie, dlaczego, kiedy to się stanie, kiedy to oświecenie w końcu się wydarzy, to powiem wam, że wtedy, kiedy odpuścicie te wszystkie rzeczy, które nie są wasze, poczujcie głęboko swoje serce, czujcie się w swoją dobroć, swoje olbrzymie poczucie człowieczeństwa. To, co jest wspólnego w Szambrze, dlaczego wszyscy łączymy się razem? Cóż, chodzi o nasze atlantyckie marzenia, ale chodzi też o to, że to się zmieniło w olbrzymią kompasję dla ludzkości. Wiem, że czasami się denerwujecie ludźmi, ja tak samo, ale w swoim sercu macie olbrzymią miłość dla innych. Dlatego tak trudno jest, będąc w tym punkcie i mówię wam, to już nie jest wasze. Wasze serce ma tak olbrzymią człowieczeństwo, humanitaryzm, miłość dla ludzi. Niemal myślicie, że to jest wasze zadanie, by dbać o problemy innych, ale tak nie jest. To nie jest wasze. To cierpienie planety, od małych dzieci po małe szczeniaczki czy starszych ludzi, cierpienie nie należy do was. Jest tak wielka dobroć w waszych wszystkich sercach, każdego z was. Jedyna, ostatnia rzecz, jaką chcielibyście zrobić, to skrzywdzić kogoś. I gdy to robicie przypadkiem, może gdy kogoś skrzywdzicie, to wtedy macie olbrzymi rodzaj poczucia winy. Powstrzymujecie siebie potem. Sami chowacie się w swoich skrzydłach. I to nie jest wasze. Wasze przeszłe życia. Tak wielu z was naprawdę chciało połączyć się z tymi wszystkimi przeszłymi życiami, kim byliście, gdzie byliście. Ale to nie jest wasze. One czekają, aż wy na was. Nie ma inaczej tutaj. One czekają na was. Nie chodzi o to, kim byliście, ale kim jesteście teraz. Nie macie negować tych przeszłych żyć, czy je przepędzać, ale to nie jesteście wy. Ich doświadczenia, ich traumy, nawet ich osiągnięcia i radości nie są wasze. Każda myśl w waszym umyśle, te myśli, z którymi walczyliście, myśli, które próbowaliście powstrzymać w sobie, zatrzymajcie się z tym na chwilę.
To nie jest moje, te myśli, zwątpienia, tak, myślicie, że posiadacie swoje wątpliwości, ale one nie są wasze. Te wątpliwości, czy to z masowej świadomości pochodzące, czy z przeszłych żyć, czy skądkolwiek, one nie są twoje. To wprowadzi odrobinę dyskomfortu. Kim jestem więc, pytacie, co jest moje? I wtedy powiem, wejdź w swoje serce, wejdźmy z powrotem w to serce, w tą dobroć, w twoje człowieczeństwo, w tą miłość. O tak, pomogliście stworzyć tą rzecz zwaną miłością, więc z pewnością macie olbrzymie serce, olbrzymią miłość w sercu, swoją dobroć. Więc co jest w waszym sercu, to głębokie dbanie, troszczenie się o życie. To serce zostało oczywiście zranione i podrapane. Trochę zardzewiało. Przykryło się brudem i smarem. Ale możecie teraz to wszystko wstrząsnąć i spojrzeć na swoją dobroć, ten głęboki poziom troszczenia się, szczerego, prawdziwego troszczenia się. To jest w waszym sercu. Kiedy patrzę w wasze serce, nie widzę tam ciemnych przestrzeni czy ciemnych punktów. Nie widzę zła. Nie widzę słabości. Widzę serce pełnego kompasji i dbającego, troszczącego się człowieka, który wziął na siebie rzeczy, które nie należą do niego. Od rodzin, od innych ludzi, od przeszłych żyć. Te rzeczy nie są twoje. Czy możesz, proszę cię, po prostu uwolnić je? Nie walcz z nimi, nie próbuj ich uleczyć, po prostu je uwolnij. Jesteśmy tutaj w bezpiecznej przestrzeni, pięknej, bezpiecznej przestrzeni. Wchodzimy w naszą kolejną erę razem, erę Amio, życia w Amio, kiedy boskość i człowiek są tą samą rzeczą. I nie da się tego zrobić, trzymając się tego, co naprawdę należy do kogoś innego. I sekretem jest to, że oni naprawdę nie chcą, byście trzymali to w sobie. Tak wiele rzeczy, zmartwień, wątpliwości, bólów, i bolączek, i chorób, i braków dostatku, waszego poniżania siebie czasami, waszego kręcenia się w kółko. Te rzeczy nie są twoje. Jako mistrz masz prawo, by to zadeklarować i uczynić. Jako mistrz masz wszelkie prawo, by odpuścić te rzeczy ze swojej świadomości, swojego umysłu, ale w szczególności swojego serca. Wasze bóle głowy, depresje, obsesja na temat siebie, zmartwień, swoich wątpliwości, ciemności. No to wszystko nie jest wasze. Naprawdę nie jest.
To, co on nazywam mistrzem, czekało w skrzydłach, można powiedzieć. Jakby gra słów tutaj. Mistrz czekał w skrzydłach. Czekał na was, aż odpuścicie ten cały bałagan, który nie jest wasz. Ale wy stajecie się troszkę samolubni w tym, trochę się zbyt zanurzyliście w to. Pozwoliliście sobie bawić się z tymi wielkimi chorobami. Największą ze wszystkich, trzymaniem się rzeczy, które nie są wasze. Nie naprawdę przebudziwszy się, mając wszystkie narzędzia. Transmutujmy to tutaj, biorąc oddech. Nie pracując nad tym, ale po prostu oddychając. Słyszycie, jak to mówiłem wciąż i wciąż. Myśli w waszej głowie, sny w nocy, w naszych Shoudach, gdziekolwiek. To nie jest twoje. Jest to pytanie, jest to nawet orzeczenie wręcz, które będę wam mówił. To nie jest twoje. Odpuść to. Uwolnij się. Mistrz nie chce wciąż czekać w tych skrzydłach, chce być skrzydłami. To nie jest twoje. Co jest twoje? Twoja dobroć. Twoje dbanie, troszczenie się, kompasja. Głębokie poczucie zobowiązania. Te rzeczy należą do ciebie. Twoje serce, dobroć. Weźmy porządny, głęboki oddech. To nie jest wasze. To znaczy, cokolwiek z tego smaru, brudu i gówna nie jest wasze. Weźmy porządny, głęboki oddech. Ten piękny mirab dzisiaj. Mieliśmy jakby próbne doświadczenie tego na jednym ze zgromadzeń we Włoszech. Było bardzo interesujące. Nie zrobiliśmy tego oczywiście w ten sposób, troszkę inaczej. Musiałem trochę dystrakcji zrobić tutaj, żeby to wprowadzić. Także zapalmy teraz światła. Musiałem zrobić trochę dystrakcji tutaj wtedy. I to było niesamowite, to miało miejsce. Nagle wszyscy zaczęli naprawdę uwalniać, co nie było ich. Co nie należało do nich, co nosili tam przez długi czas. Zaczęli to uwalniać. I ta sikowata chmura wisiała nad całą salą i sprawiła, że biedny Kołdrę wpadł w mdłości, po czym teraz chyba będzie wymiotował, albo straci przytomność, albo w ogóle straci przytomność wymiotując. I oczywiście to zrobił, co wszyscy dobrzy ludzie robią. Pomyślał sobie, co jest z nim nie tak, co on zrobił źle. Czyż nie przygotował się odpowiednio, czy może nie zjadł odpowiedniego obiadu, może wziął to na siebie, podczas gdy to nie było w ogóle jego. To było to, co wszyscy uwalniali, co nie było ich też. Wy robicie tak samo codziennie w swoim życiu, w każdej godzinie swojego życia. Odgrywacie rzeczy, które nie są wasze. To jest samolubne. Musicie je odpuścić. Daliście mi pozwolenie, bym asystował wam w odpuszczeniu tych rzeczy. Wchodzimy teraz w zupełnie nowy czas, zwany wcielonym oświeceniem i atlantyckim marzeniem, dlaczego tu jesteście. Dlatego ja tu jestem. To nie jest jakaś gra, to jest pasja. To nie jest jakieś hobby tutaj. Jest to tym, po co tu jesteście i po co ja tu jestem. Możemy się z tym bawić. To może być doświadczenie, które po prostu wychodzi poza słowa. Ale czas, byście odpuścili rzeczy, które nie należą do was.
Nawet kiedy spojrzycie w lustro dzisiaj w nocy albo jutro rano, spójrzcie w lustro i sobie zdajcie sprawę, że tak wiele z tego nie jest wasze. Ale wierzycie, że jest. Pozwoliliście temu być. Tak, a tak nie jest. Jest trochę tak, jakbyśmy mieli przejść teraz przez intensywny rodzaj też trudnego czasu razem, ponieważ będzie to ciągłe przypominanie, że to nie jest twoje. I to nie będzie pytanie. Po prostu będę wam mówił wprost. Czy mistrz was będzie wam mówił wprost? To nie jest twoje. To znaczy, odpuść to. Po prostu się pozbądź tego. Wypuść to. Wchodzimy teraz w nową erę pracy, którą wykonujemy, znaczy po prostu to zrobimy. Mamy za sobą wiele rozmów, wiele zabawy, ale teraz po prostu zrobimy. Nazywam to życiem Amio. I widzicie, jak to zaczyna rozkwitać wszędzie. W Crimson Circle z szambrą dookoła świata, łatwość i łaska i dobre życie mistrza. I to nie jest tak, że człowiek będzie miał lepsze ludzkie życie, ale to będzie zupełnie odmienne życie. I to przychodzi, gdy mądrość mistrza, pamiętacie, jak mówiłem o tym wcześniej, mądrość. To są wszystkie wasze doświadczenia, nawet wszystkie wasze życia, doświadczenia z tego życia, dobre i złe, bolesne i radosne, kiedy one są zdecydowane do mądrości, gdzie nie ma już w nich definicji mówiącej szczęśliwy, smutny, ale po prostu czysta mądrość. Mądrość jest jedną z najtrudniejszych słów do zdefiniowania, jak powiedziałem na ostatnim zgromadzeniu. Mark Twain, który trochę wiem, powiedział, mądrość jest wtedy, kiedy już masz wszystko gdzieś. Znaczy, kiedy nie ma już walk, nie walczysz z niczym, nie próbujesz manipulować, już masz to gdzieś, po prostu masz mądrość. To wszystko, czego się nauczyliście, wszystko, co czuliście, jest to miłość, nienawiść, wszystko inne przedestylowane do mądrości. Do tej pory ta mądrość nie była dostępna człowiekowi. Mówiliśmy o tym, ale naprawdę nie była dostępna. To, gdzie idziemy teraz, to właśnie ta mądrość mistrza i serce człowieka. One się łączą razem. Nigdy wcześniej nie było to możliwe, by naprawdę dla człowieka, by mieć dostęp do tej mądrości. Mogliście powiedzieć, że jakby była trzymana na innym rodzaju stanu, gdzie człowiek po prostu nie był przygotowany, by w tym być, ponieważ ta mądrość jest tak słodka i tak pełna potencji, że człowiek właściwie nie myślał, że jest gotowy na nią. Myślał, że to będzie zbyt duże przeciążenie, ale teraz dochodzimy do punktu, gdzie ta mądrość mistrza i serce człowieka łączą się, także proszę, pytam was, co jest w tym sercu? Czym jest wasza dobroć? Pytam. Czym jest ta dobroć na temat was samych? Także proszę, byście się głęboko temu przyjrzeli, tej dobroci, którą macie w sobie dla siebie. Mówiłem o tym troszkę już, coś to widzę w każdym z was, waszą człowieczeństwo, troszczenie się o innych, o tą planetę, do punktu, gdzie wzięliście na siebie rzeczy, które po prostu nie są wasze. Ale teraz proszę was, byście przyjrzeli się od tego szaudu, od tego zgromadzenia dalej, byście wczuli się głęboko w swoje serce, nie jakieś powierzchowne tam odpowiedzi, które dostajecie czasami, ale co jest naprawdę waszą dobrocią. Ponieważ kiedy możecie pozwolić na siebie, by poczuć tą dobroć, tę samą dobroć, którą mieliście dla wszystkich innych, ale teraz mieć ją dla siebie. Czym jest ta dobroć? Nie pytam was o jakieś talenty, czy w czym jesteście dobrzy, czy co osiągnęliście. To jest w ogóle nic nie znaczy, ale czym jest wasza dobroć? Ponieważ to, gdzie idziemy teraz, to wprowadzenie razem mądrości mistrza i serca człowieka. Tym jest życie Amio. Weźmy głęboki oddech razem. Od teraz naszego kolejnego zgromadzenia przyjrzyjcie się temu, czym jest wasza dobroć. Otworzymy tym kolejny Shoud. Będę chodził po sali, czy tam Linda będzie chodziła z mikrofonem, byście odpowiedzieli na to pytanie, czym jest wasza dobroć. A w międzyczasie pamiętajcie, moi drodzy, że to nie jest wasze. Całe to gówno.
fizyczny ból, rodzinne problemy, pieniężne problemy, związkowe problemy. To nie jest wasze. I jeśli się tego trzymacie jeszcze, będę nazywał was samolubnymi. I z tym, moi drodzy przyjaciele, weźmy głęboki oddech, gdy Kołdr zabiera swoje buciki. Weźmy głęboki oddech i troszkę muzyki z naszym wspaniałym Marty. Pamiętajcie, że wszystko jest dobrze w całej kreacji. Dziękuję. A więc z tym zapraszam każdego z nas, byśmy zostali tutaj z tym, co czujemy. Pozwólmy temu przekazowi, właściwie Adamus nam dał teraz tutaj pracę domową. Wczujmy się w to, ponieważ będzie nam zadawał pytania z tego w następnym spotkaniu. Także weźmy głęboki oddech i pozwólmy na uczucia i wszystko, co tu słyszeliśmy, czuliśmy. Weźmy głęboki oddech i naprawdę pozwólmy na czas integracji z tym, by być z tym, by uhonorować siebie w tym. Oddychajcie głęboko, odczuwając, pozwalając na siebie, każdy z nas. Weźcie ten głęboki oddech. Podziękujcie sobie za to, że tu jesteście. Ja dziękuję wam, czy to słuchacie go online, czy oglądacie online. Dziękuję, że jesteście na tym zgromadzeniu i raz jeszcze specjalne błogosławieństwo od nas wszystkich dla Johna Koderki i jego życia. Dziękuję bardzo, że tu byliście, że tu jesteście i gdy zakończamy to zgromadzenie, zagrajmy troszkę muzyki, posłuchajmy troszkę muzyki od naszego przyjaciela Martiego Sałyński, naszego mofo, więc proszę zagraj nam tą muzykę na wyjście i zobaczymy się za miesiąc.
Dziękujemy, Marty. Dziękujemy. Dziękujemy. Marty Sawiński. Mofo. Dzięki, Marty. Dziękuję wszystkim. Dziękuję, do zobaczenia w przyszłym miesiącu, w sobotę, pierwszą sobotę miesiąca. W listopadzie nie jestem pewien, którą datę, ale chyba sobie wymyślicie. Do zobaczenia, cześć, dzięki.